Czasem życie przypomina długi rejs. Płyniesz przed siebie, trzymasz stary, patrzysz w horyzont, aż nagle morze zaczyna się burzyć. Fale rosną, wiatr szarpie żagle, a ty choć jesteś kapitanem własnego okrętu, czujesz, że coś zaczyna cię przygniatać. I wtedy pojawia się ta myśl, której tak bardzo nie chcesz dopuścić. Może nie dam rady sam. Ale wiesz co? Każdy kapitan, nawet najbardziej doświadczony wilk morski, ma moment, kiedy musi zapalić latarnię, moment, kiedy musi wysłać sygnał, moment, kiedy musi powiedzieć: hej, potrzebuję drugiej dłoni na linię. A dziś opowiem ci, dlaczego nie musisz się tego wstydzić. Proszenie o pomoc to nie słabość, to odwaga, jak zapalenie latarni w środku sztormu. Cześć, to Tomek. Dziś chcę zdjąć z ciebie ciężar, który nosisz jak kapitan, który zbyt długo płynął samotnie. Ten ciężar, który mówi: muszę radzić sobie sam. Ale prawda jest taka, że nawet najbardziej doświadczony wilk morski potrzebuje czasem dłoni na linię, gdy fale zaczynają wchodzić na pokład. Nikt nie płynie przez życie w pojedynkę, choć wielu próbuje. Wstydzimy się prosić o pomoc, bo boimy się oceny. Boimy się, że ktoś zobaczy, że nasz okręt przecieka, boimy się, że ktoś powie: kapitan, nie powinien mieć słabości. Ale prawda jest zupełnie inna. Proszenie o pomoc to nie jest opuszczenie żagli. To jest podniesienie sygnału, że chcesz dopłynąć. To jest jak zapalenie latarni na maszcie, żeby ktoś z daleka zobaczył: hej, tu ktoś walczy, tu ktoś chce przetrwać. Nie ma nic bardziej ludzkiego niż powiedzieć: nie daję rady. Pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz poprosiłeś o pomoc? Jak trudno było wypowiedzieć te słowa, jak bardzo trzymałeś ster, udając, że wszystko jest pod kontrolą, choć fale waliły w burty jak młoty. A potem, jak nagle zrobiło się lżej, jakby ktoś przejął na chwilę ster, żebyś mógł złapać oddech. Pomoc nie zawsze rozwiązuje problem. Czasem po prostu daje ci chwilę, żeby nie utonąć. Ja też długo płynąłem sam, z zaciśniętymi zębami, z oczami wpatrzonymi w horyzont, udając, że widzę drogę, choć mgła była tak gęsta, że nie widziałem nawet własnych dłoni. Przyszedł dzień, kiedy mój okręt zaczął trzaskać, jakby burza wdarła się do środka, jakby wszystkie latarnie zgasły naraz. Siedziałem wtedy sam w ciszy, z ciężarem, który ciągnął mnie na dno. I zamiast kolejny raz powiedzieć sobie: ogarnę to, wyszeptałem coś, czego nigdy wcześniej nie miałem odwagi powiedzieć. Nie daję rady. To jedno zdanie było jak rzut kotwicy w środku sztormu. Zatrzymało mnie. Dało mi chwilę, żeby nie odpłynąć w ciemności. I wiesz co? Pomoc nie przyszła jako rozwiązanie. Przyszła jako człowiek, jako obecność, jako ktoś, kto stanął obok mnie na pokładzie i powiedział: nie jesteś sam. Wtedy zrozumiałem, że proszenie o pomoc nie jest kapitulacją. To jest odwaga kapitana, który chce dopłynąć. Nie musisz mieć mapy, nie musisz wiedzieć, gdzie jest port, nie musisz znać kierunku wiatru. Wystarczy jedno zdanie: nie daję rady. To jest jak rzut kotwicy w burzy. Zatrzymuje cię na chwilę, żebyś nie odpłynął w ciemności, a potem ktoś podejdzie, ktoś poda linę, ktoś pomoże ustawić żagla. Pomoc to nie słabość, to siła. Jeśli dziś czujesz, że toniesz, nie bój się krzyknąć o pomoc, bo nawet najdzielniejszy kapitan potrzebuje czasem drugiej dłoni, która pomoże utrzymać się na pokładzie. Dzięki, że jesteś krok po kroku razem.